Ale muszę zrobić dwa pojedyncze do tego. Pojedyncze. Więc żeby jednakowe były, patrz, żeby jednakowe były do tego. Ten tu się wkłada do tego. Się wkłada, no to jest sam delikatne palce, żeby to robić. I przyciska się to o. No, bo tego dużo, w roku bardzo dużo miał posadzone w zeszłym roku. Myśmy zaowocowali, dozbierali mi. Większe rzędy większe rzędy już te większe pacyfiki. Takie pytanie, bo z tego, co wyczytałem z wywiadu wcześniejszego z bratem, to brat pochodzi z miejscowości, gdzie najbliżej są jezuici. Jezuici starsi. No właśnie, i teraz ja mam takie pytanie, czemu Franciszek, a nie Ignacy? Czemu akurat Franciszkanie? To wszystko by się na tym rycerzu opierało? To jest wola Boża, ja nie wybieram. Tak mi tam napisali. To mama mi też tak mówiła. Przecież jeździcie za blisko, bo po prostu pójdę do zakonu, nie tak daleko. To samo powiedziała, dlaczego on jezuita. Co brat myśli, że najbardziej dzisiaj człowieka odłącza od Boga? W sensie takim, w tym dzisiaj, bo brat już widział to życie, nie? Różnych ludzi, różne sytuacje, różne takie... Trudno sądzić, tak, pomimo pojęcia. Jak brat słucha, tak i widzi tych młodych ludzi, co brata tak najbardziej boli? Jako zakonnika. Mało się modlą to raz, tak, chociaż zakonniki czasem i świeccy to nie mam dużo modlitwy, jak jest to będzie. Jak jest tacy święty, to na modlitwie to używali najwięcej na modlitwie, jak jest modlitwa. Tak. Nie, że zaklęcie, a tak to mi trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Jak wyglądał taki zwykły dzień brata? Ale normalnie wstaje się, a później trzeba się pomodlić. Jak nie pomodli bez modlitwy, to nie ma życia, tak musi być modlitwa. A jakie obowiązki brat miał wcześniej? Na półrodzie byłem przeważnie. Bo ja ze wsi pochodziłem, trzeba mnie do urody dać. Może duży był. Ale nigdy bratu nie przeszło przez głowę, żeby zostać księdzem? Nie, tego dzięki Bogu nie. Ja jestem naiwny, nie przyszło do głowy. Nigdy nie. Nigdy nie pragnąłem. A czy miał... Czuł, że byłem takie, może takie wewnętrzne, że to nie dla mnie, że nie dam rady. Bo to tam trzeba też mać. Trzeba mieć pamięć, to trzeba, to ja tego nie mam chęci do tego. Do nauki nie mam chęci. Różną jest wola Boża, żeby być bratem zakładem. Na księdza mnie nie przyszło. Nigdy nie. Czy miał brat w swoim życiu zakonnym jakieś takich chwile, czy okres takiego kryzysu? Te rzeczy, jak nie przypominam sobie, żeby jak coś o odejściu, czy coś takiego. Ale taki kryzys na przykład, jakiś taki cięższy czas? Taki szczególnie, że było tragiczne, to sobie nie przypominam. Że jakoś tak człowiek tak szedł. Pokusy nie było, to zawsze coś tam było zawsze, ale... Żeby młodzi ludzie, bo też chodzi o to, żeby pokazać, że wszyscy gdzieś tam się zmagamy, że to nie jest tak, że... A na pewno, że każdy się zmaga z jakimiś swoimi problemami. Czy prowadził kiedyś brat taki swój dzienniczek, czy nie? Nie. Do tych rzeczy to nie mam talentu do pisania. Bo brat mówi o tej modlitwie, ale wie brat, nie każdy potrafi się tak modlić jak brat. Brat po prostu siedzi i znika przed Panem Jezusem po prostu. Jak ja widzę brata, to brat tam po prostu znika. Ja mam takie doświadczenie z bratem. Czasem pozory mylą. To co tam się dzieje czasami na tej modlitwie, że brat tak mówi, że pozory mylą? Jak musiałem stanąć w obecności, bo się stanę zawsze i tego i... No nie, trudno mi odpowiedzieć na to. W każdym razie dziękuję Bogu, że jestem.
Dziękuję, że Pan Jezus mnie trzyma jeszcze w zakonie. Tu już kupę lat jakby nie było. No. Łącznie to w zakonie brat jest już? Już ponad 60 lat. Ponad 60 lat. Co by brat poradził młodemu zakonnikowi? Jak w tej pokorze się kształtować? Co robić? Modlitwa, to już wiemy, ale jak posłuszeństwo? Ja do takiego gadaję, ja nie mam daru, żeby tak wysławiać się. Nie mam daru do modlitwy, do tego. To same dar modlitwy. Brat ma dar. Proszę mi wierzyć, że jak brata słucham, to brat ma dar wysławiania się. Coś kogoś jakoś tak usiadama, czy coś, to mnie. Pan daje każdemu to, co potrzeba, a jak się korzysta z tego. Przekład dużo daje, robię przekład dużo daję. Jak to dobry przekład, to ale tak to. Na ten wywiad z bratem ściągnąłem brata z ogródka. A to tak, troszkę tego zrobił ksiądz, bo to jeszcze będzie powoli trzeba sfuntować te koraliki, bo to później przyjdzie mrozy, to już zmarznie. Bo takie mrozy zmarznie. No właśnie, i te koraliki. Brat ma jeszcze siłę to robić? W sensie tak, bo to jest dużo takiej wczoraj chociażby, nie? To ja chciałem. Ja już jako takim specjalnie, żeby tak wykuczyli, bo to mnie nie boli. Ale człowiek taki ustawiony jest. Moja ciocia też dostała od brata różaniec. Do tej pory jak brata mija, to krzyczy do brata, że dziękuję, bo jest bardzo wdzięczna, bo ona się modli na różańcu. Bo ona jest bratem zachwycona. Zachwycony samym Panem Bogiem, nie człowiekiem. Są dosyć zachwyceni mnie jest. Jak rodzice zareagowali, w sensie jak już brat został przeniesiony do Krakowa i tak dalej? Odwiedzali tu, byli tu kiedyś, te rodzice? Mama była w Jaśnie, w Jaśnie mnie odwiedziła. Tam nawet cała. A tutaj brat przyjeżdżał czasem. Siostra w Jaśnie mnie odwiedziła. Tylko nie mieli A rodzeństwo już żyje jeszcze? Nie, umarli już. Bo siostra umarła, ja wiem, jakieś 5 lat nie moja siostra umarła. Ale to długowiekową musi być brata rodzina, że brat tak jeszcze... A no tata umarła na 95. No. Czyli mama troszkę wcześniej umarła. No. To długowiekową. Ale to Panie trzyma, to się żyje. Nie będę Pan nie liczą. Nie jestem od liczenia, że mu wyznaczał termin, kiedy umrzeć. No tak. Choć brat czasami pewnie już tak myśli też o tym, nie? Bo te myśli o... Ale trzeba się, bo już teraz tak będzie co człowieka boli. Może to już gdzieś w nas mnie to strasznie bolało. To już mnie tak bolało w piersi. Ale to będzie koniec, to już nie może być. Ja życia sobie nie dawał. Pan mu dał życie. Rodzice byli przyczyną tego oczywiście, ale oni sami sobie życie nie dali, tylko Pan mówi jakoś skierował tych wszystkich. A teraz mnie to nie chce, strasznie. Kiedyś mówili, 20 milionów aborcji zrobili. Masz pojęcie? W radiu mówili. 20 milionów w Anglii. No, przez te kilkadziesiąt lat, teraz już teraz. No, tak jest. A mogło być tyle świętych ludzi, nie? No, świętych ludzi mogło być. To się nie chce pomieścić. No, pozostaje, bracie, ta droga, którą brat obrał i którą też daje świadectwo nam. Trzeba się modlić za siebie i za innych, żeby przyszli, jak Pan Bóg woła, żeby przyszli. Jak Pan Bóg woła. No tak. On czasem woła. Siebie, a czasem potrzebował, żeby się tego sobie. No, to tylko później modlitwa zostaje. Pan Bóg daje się. Pan Bóg zaufa, człowiek zaufa Panu Bogu, to Pan Bóg da, co potrzeba. Bracie, cieszymy się wszyscy, myślę, ci, którzy będą słuchać tego i ci, którzy może gdzieś tam skorzystają z tego. To nie ma co. Cieszymy się, że brat odpowiedział na to wołanie Pana Boga. No, dzięki Bogu, ja dziękuję Panu Bogu. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że się przyda. Dziękuję za to jest takie bogate spotkanie. Ja starałem się być, ale jak tam szacuję, to nie moja sprawa. Ja to, co mogę, całe możliwe, to robię. Bardzo dziękuję. I tu się krzyżyk przylepi. No, i tu święty.